No cześć, siemaneczko, witam Was z całej swojej serdeczności na swoim kanale. Z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się paczuchą. Jak widzieliście w szorcie, kupiłem PS3 w wersji FAT za 50 zł. Co to jest za PS3? Nie wiem, nie rozgadywałem się zbytnio z gościem, od którego to kupiłem. A dzisiaj na tym kanale sprawdzimy sobie, czy się opłacało, czy się nie opłacało. Jeżeli to jest trójka FAT, która działa w ogóle jakakolwiek, to myślę, że się opłacało. Natomiast cóż, no nie przedłużając, zaczynajmy. No i dobra, jak widzicie, przyszła tutaj paczucha, jest w miarę tutaj przyzwoicie zapakowana. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze zapakowana. Tutaj absolutnie nie miałbym się do czego przyczepić. Zaczniemy ją tu powolutku otwierać. Też nie chciałbym sobie nożem niczego zarysować, wiecie, bo trochę by było szkoda. Ja nie wiem, w jakim to jest stanie, natomiast nie chcę myśleć, że ja sobie mogłem coś umyślnie bądź naumyślnie uszkodzić. Co za tym idzie, delikatnie tutaj bardzo do tematu sobie podchodzę. O, widzicie? I to jest właśnie to, jak powinniście pakować sprzęty. Zero jakichś styropianów czy innych wynalazków. Proszę bardzo. Ładnie wszystko obleciane bąbelkami. Jest elegancko. Z tego, co rozmawiałem ze sprzedawcą, no to tutaj mamy jeden problem, a mianowicie gdzieś tam jest plastik przy włączniku pęknięty, a poza tym podobno konsola jest 100% sprawna. A czy jest 100% sprawna? No to sobie sprawdzimy. Na początek zrobimy sobie takie oględziny i będziemy mniej więcej mieli taki pogląd na to, co udało mi się za te 50 złociszy polskich wyrwać. O kurde. O kurde. Słuchajcie, to jest ta trójka, ale to jest ta trójka z tą klapką. Czy wy to widzicie? To jest trójka z klapką. To jest trójka, która ma 4 porty USB, ma kartę CF, ma kartę MMC Pro i SD i mini SD. Z tym błyszczącym panelem. Tu jest to prawda faktycznie ten plastik troszkę zagięty, ale wiecie co, na upartego może uda mi się go zrobić. I to jest wersja, tak moi kochani, to jest wersja CHC04. Czyli to jest ta wersja z wsteczną kompatybilnością. Tak, jest to CHC04 z wsteczną kompatybilnością. Kupiona za 5 dych. Słuchajcie, mamy CHC04 z wsteczną kompatybilnością za 5 dyszek. No i powiedzcie mi, czy ktoś z Was ostatnimi czasy zrobił lepszy deal. Zakładając oczywiście, że działa. Ale nawet jeżeli nie działa, no to hej, wow, no po prostu coś pięknego. Żeby dorwać CHC z wsteczną kompatybilnością za 5 dyszek. Coś wspaniałego. Coś po prostu wspaniałego. Na pewno zajmiemy się tutaj konserwacją, ale pod warunkiem, że to w ogóle startuje. A czy to w ogóle startuje? Cóż, no musimy sobie to zobaczyć. No i dobra, żeby to zrobić, musimy odpiąć moją slimkę. Moja slimka jest w tej chwili w trakcie modyfikacji. Jak widzicie, tutaj też się trochę rzeczy dzieje, no ale o tym sobie porozmawiamy przy okazji innego odcinka. Jeżeli będzie w ogóle o czym, bo nie wiem jeszcze, czy ta modyfikacja się mi uda. Natomiast teraz sobie podepniemy tego kurczybyka. Podpinamy sobie tutaj cyk, pierwsze HDMI. Tu potrzeba kabel jak do kompa. Czekajcie, spauzujemy sobie to i spróbujemy sobie zaraz znaleźć taki kabelek, co? No dobra, mam tutaj taki, który nie wygląda co prawda jak $1 000 000, ale powinien działać. No więc co? Jeszcze raz HDMI. Jeszcze raz tutaj sobie robimy kabel od zasilania. No i co? No i jakaś podstawka by się tutaj jeszcze przydała, co? Czy my tu mamy na tyle kabla HDMI? Kurde, nie mamy. Dobra. No to jeszcze raz. Przerwa na chwilkę i już się tutaj odnajdę. No dobra, podejście numer 3. Mamy tutaj karton po plejce. Jeszcze raz HDMI. Jeszcze raz zasilający. Co? Żeby było tak całkiem dobrze i nikt się nie przyczepił do niczego, no to
Jeszcze by pasowało podłączyć pada do lewego portu USB. Cyk. Podłączymy pada, spróbujemy go sparować. No i co? No i 3, 2, 1. Załączamy. Mamy diodę, świeci dioda. 3, 2, 1. Ilot, proszę Państwa. Niestety tutaj mamy iloda. No i co? No i kurde, mamy tutaj CHC z ilodem. I nic tu chyba na to nie poradzimy, bo nic tutaj więcej nie da się specjalnie zrobić. Yellow Light of Death i lipa. Prawdopodobnie poszły nektokiny albo poszedł RSX, ciężko powiedzieć na tym etapie. Generalnie jeżeli chodzi o próbę naprawy, no są to konkretne koszty, no bo ja tutaj sobie tego w domowych warunkach nie wykonam, ponieważ nie bardzo mam czym, natomiast w niedomowych warunkach, no to jest to, jakby to ktoś mądrze powiedział, to nie są tanie rzeczy, bo jeżeli by tutaj przyszło przelutować RSX-a, jeżeli by tutaj przyszło wymienić nektokiny, to ja nie wiem, czy w 1000 zł bym tę naprawę zamknął. Cóż, szkoda, ale z drugiej strony i za te 5 dych warto na półeczkę chociaż sobie postawić jako eksponacik, ponieważ jest to jedna z tych pierwszych playek i faktycznie to CHC wtedy robiło nam robotę. Szkoda, że nie działa, ale no nie zawsze można mieć wszystko. Tutaj na tym etapie myślę, że chociaż przynajmniej pooglądaliśmy sobie tę konsolkę, myślę, że jeszcze sobie ją rozbierzemy i zobaczymy, co tu wewnątrz gra. Dobra, kurde, słuchajcie, spróbowałem na kilku różnych kablach, próbowałem tego resetu. Niestety tutaj no cały czas ilod i nic z tym faktem zrobić za bardzo na ten moment nie mogę. Natomiast cóż, no co mogę zrobić? No to na pewno mogę wziąć, rozebrać tę konsolę, wyczyścić, spróbować złożyć i zobaczyć, czy to w jakikolwiek sposób tutaj pomogło. Zapewne nie, no ale z drugiej strony nic mnie to nie kosztuje, prawda? A skoro nic mnie to nie kosztuje, to mogę to zrobić. Z ciekawych rzeczy, no to już Wam tutaj pokażę. Jest to konsola, która nigdy nie była rozbierana. Tu mamy oryginalną plombę. No, kurzu tutaj jest nawalone co niemiara, jak widać tutaj w tych otworach wentylacyjnych, więc no nie miała lekko. To samo tutaj z tej strony, jak sobie popatrzycie. Więc no, szału tutaj nie było. Niemniej nie była rozbierana, więc cóż, no dobrze i niedobrze, tak? Nie była nigdy czyszczona, co za tym idzie. Ściągniemy sobie tą plombę. Zaraz sobie tutaj ogarnę coś mądrego do zdjęcia tej plomby. No i dalej sobie popatrzymy, co tu słychać w tym PlayStationie. Ok, plombę sobie możemy oderwać. Przykleimy sobie ją tutaj na bok, ściągniemy sobie tę gumkę. Szczerze Wam powiem, że ja nigdy Playa nie rozbierałem i tak na dobrą rzecz nie bardzo nawet wiem, jak się za to zabrać, ale zakładam, znaczy Playa, no takiego fata nigdy nie rozkładałem, ale zakładam, że sobie poradzę. A czy tak też będzie, no to się razem na tym filmie, myślę, przekonamy. Tutaj zobaczymy, jaka wersja dyskowa nas tu spotkała. Z rzeczy, które tutaj na pewno uda się odzyskać, no to choćby taki dysk twardy. Czy ten dysk tutaj zrobi jakąkolwiek różnicę? No nie, no wiadomo, że nie. Natomiast do retro jakiegoś lapka bez problemu może wskoczyć. No i to już jest jakaś tam wartość dodatnia, tak? Ok, tutaj sobie możemy teoretycznie... Patrzcie, co tutaj się podziało. Mamy tutaj Seagate'a, 5400 obrotów, 60 GB, ale zobaczcie, jakie dziadostwo. Ten kurz to jest po prostu taki zlepek ostatnich czasów.
Nie ma lekko, nie ma lekko, słuchajcie. Tutaj jest naprawdę tego kurzu co niemiara. Powiedzcie mi, kurde, napiszcie mi w komentarzach, czy takie CHC warto gdzieś oddać do jakiegoś serwisu, który się rzetelnie tym zajmie i nie weźmie za to miliony monet. Bo nie czarujmy się, no z racji tego, że już mam fajnie zrobioną slimkę, ok, CHC to jednak CHC, natomiast no nie za nie wiadomo ile, ponieważ no po co, jak już tutaj jedno mam i jest mi w stanie odtworzyć wszystko. Co prawda tutaj by mi to zrobiło naprawdę fajną robotę, ponieważ tutaj jest upscaler do tych gier z Pentium 2 i zapewne robi to fajnie. Natomiast widzicie, czego nie mówicie, że to trzeba wysunąć, a ja bym to rwał. No dobra, tu mamy pokrywę, no i co? No i pozostaje nic innego, jak dobrać się tu do części. Ok. I lody. No i nieuczciwy sprzedawca. Nieuczciwy sprzedawca, bo napisał, że konsola działa. Napisałem do pana, zresztą tutaj widzicie konwersację gdzieś tu po boku. I pan napisał, że poza tym, że tutaj jest takie oto ubicie, to konsola jest sprawna. A jak widzicie, konsola sprawna nie jest. No i co? I co byście z takim delikwentem zrobili? No ja wam powiem tak, no ja osobiście nie mam jakiegoś wielkiego żalu. 50 zł to nie są jakieś wszystkie pieniądze świata. I mnie to jakoś mega mocno nie boli, że wyszło tak jak wyszło. Natomiast no kurde, no ktoś by się mógł wkurzyć, tak? Ktoś by się mógł wkurzyć, bo ktoś na przykład, dla kogoś te 50 zł to jest dużo i już by to jakby podniosło mu ciśnienie. Ja cieszę się, że w ramach tej 50 mogę wam zrobić content na kanał i przy okazji sam się czegoś nauczyć. Mogę sobie rozebrać takiego fata, co jest moim zdaniem fajną przygodą. Nie każdy sobie może takiego fata rozebrać, a ja mogę. I przy okazji wy sobie możecie zobaczyć, jak się takiego fata rozbiera. Jest to tak zrobione. I przy okazji, jak sobie nagrywam ten film, no to wiem później, jak takiego fata złożyć, bo tutaj są różne długości tych śrub. No i mógłby być problem. Powiem wam szczerze, jak się robi coś pierwszy raz, no to może być problem. Później, żeby to złożyć do takiej postaci, jak to oryginalnie było. Tak się komuś może wydawać, że co to masz tak złożyć, no ale jednak dla kogoś, kto tego wcześniej nie robił, no to może być wyzwanie i zapewne takim też wyzwaniem jest. Dobra, tutaj mamy to sobie też możemy wyjąć. Tutaj jeszcze mamy, trzeba dobrze się rozglądnąć, bo tych śrub jest troszkę i najgorzej jest się pospieszyć. Najgorzej się jest pospieszyć tak, żeby coś tutaj na siłę rwać, bo wam się wydaje, że to już wszystko, ponieważ no zwykle to nie jest wszystko. Jeżeli coś wam nie chce zejść, to znaczy, że gdzieś o czymś zapomnieliście i nie ma się co spieszyć, ponieważ może być później zagadka. A tak, no to mniej więcej później, jak już sobie przejrzycie na spokojnie, to wiecie, że mamy to. Co tu się odwaliło? No powiem wam tak. Jest grubo, nie? Zobaczcie ten kurz. Ten kurz to tutaj jest taka naleciałość ostatnich półtorej dekady przynajmniej, co? Co też tak myślicie? Ja tak właśnie myślę. Odłożę sobie to gdzieś tutaj na bok. No i lecimy dalej z tematem, gdzie zobaczymy, co tu dalej nam ta konsolka pokaże. Tutaj mamy ten panel dotykowy.
I teraz, czy my sobie go musimy wykręcać? Może na razie nie. Co tu mamy? Co tu mamy? Dobra, tu mamy tasiemkę wypiętą wstępnie. Na czym nam się trzyma ten napęd? I na czym nam się trzyma ten zasilator? Zasilator tutaj ma kabelek, który można wyjąć. I chyba nawet trzeba. Zasilator z racji tego, że był tu już podłączony przed chwilą do prądu, no to może wewnątrz mieć jakieś swoje ładunki, więc też nie należy go specjalnie w środku po tej stronie pozytywnej dotykać. Nie będziemy tego robić, ale to jest jeden z tych pierwszych zasilatorów, jeszcze w obudowie aluminiowej, także to nie są tanie rzeczy. Dziś już się tak nie robi. Dziś już wszystko to w najlepszym wypadku jest jakiś plastik fantastik, a wtedy jeszcze dbało się o wszystko. Wtedy naprawdę przykładało się uwagę do tego, jak co jest skonstruowane. Popatrzcie, sama obudowa tego tutaj zasilacza jest zrobiona z grubego aluminium. Mówię, to nie jest jakiś tam badziew popierdółka, to jest kawałek aluminium, który ma przynajmniej z tego co widzę milimetr grubości, a to jest naprawdę niemało, biorąc pod uwagę taki zasilacz. I szczerze Wam powiem, że robię z różnymi sprzętami. Głównie są to oczywiście laptopy, natomiast konsole też często bywają i to coraz częściej u mnie na kanale również. I kurde, ja się wcześniej z takim wykonaniem nie spotkałem. To jest naprawdę wykonane sztos. Wow, po prostu wow. Popatrzcie, jak to jest zrobione. Tu jest cała aluminiowa bryła. Oczywiście, no jest to mega zasyfione. No jak widzicie, tutaj wszystko jest mega brudne. Oczywiście, no ja sobie to będę wszystko na boku czyścił. Rozłożymy sobie tą konsolę, obejrzymy sobie ją. Natomiast ja sobie to poczyszczę jakby poza kadrem. A później Wy zobaczycie sobie już, jak ja to składam. Ponieważ myślę, że nie będę Was tutaj zanudzać czyszczeniem, chyba że chcecie sobie zobaczyć to czyszczenie na przyspieszonym tempie. Jeżeli sobie chcecie zobaczyć na przyspieszonym, a może Wam wrzucę na przyspieszonym tempie. Zobaczymy. Dobra, tutaj mamy uziemienie. Widzisz, teraz już nie robią takich rzeczy. Teraz już nie robią takich rzeczy. Tutaj sobie weźmiemy maziak i tym maziakiem sobie pozaznaczamy śrubki, bo myślę, że warto. Myślę, że tutaj w tym konkretnym przypadku warto sobie tym maziakiem te śrubki pozaznaczać. Tutaj sobie damy śrubki z obudowy. Teraz dalej napęd. Napęd jak tutaj... A, widzisz. I napęd tutaj nie jest. O, zasilator napędu. Tutaj mamy. Nie chcemy nic urwać. Tutaj jest tasiemka. Tasiemkę tutaj też wyciągamy. No i mamy napęd. Napęd jest w stanie też takim średnim do wyczyszczenia. Ok. Mamy więc tutaj całą konsolę. No i lecimy z tematem. Kurde. Powiem Wam, szkoda bardzo, że mamy tego iLoda. Ja sobie z tym raczej sam poradzić nie poradzę. Natomiast no też raczej nie sądzę, żebym w najbliższym czasie wysłał to do zrobienia, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, tanie to nie jest. A dla jakiegoś tam magika, który mi to hotem podgrzeje, to wysyłał nie będę, ponieważ hotem to mogę sobie podgrzeć sam. A to nie o to chodzi, żeby na chwilę ożywić, tylko żeby zrobić tak, żeby to działało. Jeżeli sobie będę chciał ożywić na chwilę, no to sobie wtedy ożywię sam takim hotem. Nie potrzebuję do tego żadnej asysty. Także nie proponować mi takich tematów, ponieważ takie tematy mnie osobiście nie interesują.
nie zamierzam tego dawać komuś, kto mi to właśnie tak zmontuje. Dobra, tego Wi-Fika sobie tutaj damy na bok. Tutaj mamy taśmę na tym klampie i ten klamp sobie... Kurde, masakra, masakra, wiecie? Jakie to wszystko jest cholernie brudne. To po prostu bania mała. Ok, tutaj mamy to. Ja sobie w ogóle grupuję te śrubki tak, ażeby mniej na więcej tutaj mieć te śrubki przy tych elementach, od których pochodzą. Ponieważ inaczej ja się tu pogubię, bo tu dużo tego, wiecie. Także tu sobie odłożymy te 4 śrubki do tego włącznika. No i co? No i mamy tutaj już w zasadzie cały plate, który jest gotowy do demontażu. Tylko teraz, no właśnie, co teraz? Teraz by wypadało wziąć i te kurze wszystkie gdzieś pozmiatać. Ja sobie tutaj zaraz odpalę sprzęt i spróbujemy to powsysać. Wiecie co, dostałem taki kurde sprzęcik na temu, jakiś czas temu, za parę, jak mi się fajnie zrymowało, na temu jakiś czas temu, za parę groszy tak naprawdę i kurde, nie, nawet go chyba w bonusie jakimś za darmo dostałem, nieważne. Generalnie bardzo fajnie się sprawdza do czyszczenia elektroniki. Z jednej strony ma ten odkurzacz, z drugiej strony można założyć taką końcówkę do dmuchania, coś takiego. I można jednocześnie odkurzyć, można jednocześnie wydmuchać. Świetna rzecz, także... Jeżeli byście się jeszcze zastanawiali, to ja polecam, jak widzieliście, fajnie można ten kurz cały sprzątnąć i robi nam to fajną robotę. No i dobra, wracamy do rozbiórki. Powiem wam, no te śruby, one tak troszkę kolor, nie wiem czy one oryginalnie mają trochę ten kolor zwichrowany, ale to trochę tak wygląda, jakby one zmieniły kolor pod wpływem temperatury. Więc tu szału nie było. Generalnie co? No, plan jest taki, że ja go sobie spróbuję rozebrać, wyczyścić, całościowo złożyć i zobaczyć, no. Ja wiem, że do naiwnych, w sumie dzisiaj do naiwnych to świat należy. Także będzie dobrze. Czekaj. Tutaj była ta śrubka troszkę inna, więc sobie zrobimy takie 3 kropeczki. Ok, tak żeby było wiadome. No i lecimy dalej z tematem. Patrzcie, nawet ten backplate, to wszystko jest tutaj wykonane z aluminium. Już slimka jest zrobiona dużo gorzej. Nawet ta pierwsza rewizja, bo w tej chwili, jak wiecie, mam wersję 2004. Jest zrobiona sporo oszczędniej od trójki. Wiem, że później te faty też już były robione oszczędniej. Ale ten pierwszy fat, znaczy to jest w sumie trzeci fat. To jest trzeci fat, bo to już jest, bo było cech A, cech B, które miały kompatybilność hardware'ową, cech C, która miała kompatybilność software'ową i później już wychodziły te bez kompatybilności. No to jest ta ostatnia z kompatybilnością. I ona naprawdę jest jeszcze wykonana tak elegancko, powiedziałbym. Bardzo elegancko. Zobaczymy, co tu nam pokaże ten środek. Same te klampy, słuchajcie, już w tych slimkach, te klampy są zrobione ze zwykłej stali. A tutaj są robione jeszcze z tej takiej, która nie poddaje się na odkształcenia. To jest naprawdę, kurde, taka mała rzecz, a już tutaj na tym etapie robi niesamowite pozytywne wrażenie i niesamowitą różnicę, jeżeli chodzi o docisk. Ponieważ w slimkach to już się może samo odkształcić i tak zostać. A zwłaszcza jeżeli tutaj przychodzi konkretna temperatura. A no, jak widzicie tutaj pod tym odbarwieniu, nie wiem, czy widzicie tutaj to odbarwienie dobrze, czy nie, widać chyba, tutaj ta konsola lekko nie miała. No więc jakby robiło nam to tutaj naprawdę srogo. Ok,
Już tu widzę, że mamy to chyba zwolnione. Coś nas tu trzyma jeszcze. Ale to chyba ten zaczask, czy nie? Czekajcie, bo może ja to mam całe wyjąć. Może to się wyjmuje całe. O, słuchajcie. Ale gdybyście się zastanawiali, dlaczego ta konsola dostała Eloda. Uwaga, uwaga. 3, 4. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Masakrator. Dobra, zaraz sobie ją rozbieramy dalej. To tutaj odkładamy sobie na bok. No i co? No i. Aha, no tutaj to też jest na takich zaczaskach, więc to sobie możemy zdjąć. Ja sobie tutaj już to podważam. Ale no, trzeba przyznać, że co jak co, ale ta konsola dostała srogo po dupie. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że wyskoczył i lodzik. Raczej nic się z tym, tak jak mówię, nie uda zrobić w tych warunkach moich domowych. No ale przynajmniej ja sobie tutaj popitolę, a wy sobie pooglądacie. Albo i nie, jak tam kto woli. Ale dla tych, którzy lubią, bo są wśród was podobno tacy, tak mówią miejskie legendy, że są wśród was tacy, którzy lubią generalnie oglądać, jak ja tutaj siedzę i długo pierdzielę na tym kanale. Więc dzisiaj jest odcinek dla tych, którzy lubią, jak ja tutaj siedzę i długo pierdzielę na tym kanale. Dobra, popatrzcie, co tutaj się zadziało. No przecież, ale Meksyk. Patrzcie, to wszystko jest od temperatury, nie? Tutaj mamy od temperatury RSX, tutaj mamy od temperatury Sela, tutaj od temperatury RSX-a. Przecież to się tutaj mega gotowało. To jest kosmos. Jeżeli by ta konsola w ogóle jakimś cudem wstała, to by był naprawdę cud. Taki z tych dużych cudów. Ale popatrzcie, zwróćcie uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Teraz już tego się nie robi. Ale wcześniej, tutaj mamy tą wczesną wersję tej konsoli. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tutaj mamy taki odciśnięte od termopadów. A tutaj mamy termopady. To jest aluminiowy backplate. A ten aluminiowy backplate schładzał nektokiny. Nektokiny to są te kondensatory, które tak naprawdę jako pierwsze powodowały ten ilod, tak zwany. I szczerze, popatrzcie, gdzie to tutaj jest elegancko schładzane tym termopadem. Tutaj każdy nektokin miał swój odpromiennik ciepła. I później już w tych późniejszych rewizjach, z tego co się orientuję, to stosowane nie było. Więc to jest naprawdę mega, mega wow, że coś takiego zostało zrobione, tak? Ok, tu mamy podważone. No wiecie co, szkoda, że to nie live, bo byście mnie na bieżąco naprowadzali, co ewentualnie robię źle. A tak, no to zdaje się tylko i wyłącznie na siebie, a ja to czasem jednak trochę raptus jestem, nie? Dobra. Tutaj dorwaliśmy się do Sela i do RSX-a. Oczywiście pasty są już mega suche. Jak możecie tutaj słusznie zauważyć, szału nie ma. Tą płytę sobie gdzieś tutaj na bok położymy i przyjrzymy się układowi chłodzenia. Jeżeli o mnie chodzi, układ chłodzenia tutaj do tej plejki jest bardzo fajnie zrobiony. Mnie osobiście bardzo się podoba, choć osobiście, szczerze powiedziawszy, ten RSX tutaj na przykład, jeżeli chodzi o możliwości odprowadzania tego ciepła, to nie jest jakoś szałowo zrobione. Za RSX-a odpowiadają tutaj tylko i wyłącznie te dwa pipy. Czekajcie, sprawdzę sobie jeszcze raz. Czekaj, jak to było? Dobre, nie? Teraz się będę zastanawiał. Dobra, mamy tak. Tak to było, tak? Sprawdźmy jeszcze, czy to na pewno było tak. Tak to było. Tak to było. No to dobra. Skoro tak to było, to w takim razie dobrze powiedziałem wcześniej, że za RSX-a, czyli chip, który znajduje się tutaj, układ graficzny tak naprawdę od NVIDIA,
Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czy też nie. Jest to tak naprawdę zmodyfikowany GeForce 7600 GTX. Odpowiada ten mały temacik, gdzie tutaj jest kawałek tego radiatorka i szczerze powiedziawszy szału nie ma. Za to, co się tyczy tutaj sela, no to mamy tutaj porządne 3 pipy, no i tego układu chłodzenia jest moc. I to taka naprawdę duża moc. Ok, rozbierzemy sobie tutaj ten wentylator. Ale kurde, kawał bydlęcia. Ja pierniczę. O, popatrzcie. Sam wentylator też mega sporo waży. Tak na moje, no to szczerze? No z pół kilo jak nic. Nie mam tu wagi kuchennej, ale wydaje mi się, że ten wentylator tak z pół kilo waży. Jak nic. Lekutko. Dobra, no i co? No jak to miało chłodzić? Jak tutaj tak naprawdę to wszystko jest zawalone tym czarnym syfem. I wiecie co? To jest chyba po petach, tylko to już jest takie po starych petach. Tego już tak aż nie czuć, jakby się zdawało, że powinno być czuć. Bo ostatnio robiłem na przykład konsolę Slimkę po palaczu. To był dramat. I to taki dosłowny dramat. A tutaj to już jest takie zwietrzałe. To już później musiało leżeć gdzieś na jakimś strychu. Albo gdzieś indziej. Ale zdążyło zwietrzeć. I nie daje już tymi petami tak, jakby normalnie dawało. Dobra, tutaj mamy elementy tego układu chłodzenia, które sobie zaraz zdemontujemy do czyszczenia. Bo tu aż się prosi, żeby to zrobić do porządku. Ale kurde Saigon, nie? Tą poduchę może tutaj gdzieś przełożymy później na bok. Ale tu jest kurde Saigon. Ja pierniczę. Patrzcie, patrzcie co tu się dzieje. Jest totalna masakra. Masakracja. Ale dzięki temu, że to tak właśnie rozebrałem, będziemy mogli sobie doszczętnie tego sela rozebrać, cały ten układ chłodzenia i bezproblemowo wyczyścić. A to jest ważne, no bo tutaj jak widzicie co tutaj się w ogóle podziało, nie? Jaki tu dramat jest. Patrzcie. Patrzcie na mój stolik. Dobrze, że tego nikt z moich domowników nie widzi, bo by mnie chyba wywalili razem z tym całym tałatajstwem, bo ja to kurde wziąłem się za tą konsolkę u siebie w salonie, nie? I nie wygląda to tutaj zbyt sympatycznie. Jeżeli chodzi o czystość, to jest, bym powiedział, dramat. Ok, to mamy tutaj tak, No dobra. Co? No to ja myślę, że to trzeba wziąć i gdzieś wyciągnąć na zewnątrz i porządnie wydmuchać, wyczyścić. Odstawimy sobie to w tej chwili na bok. Jesus Christ. Co tu się dzieje? Jak myślicie? Jest opcja, żeby ten FAT jeszcze w ogóle podziałał? Czy to ma szansę odpalić? Biorąc pod uwagę jego ogólny stan? Szkoda, że nie live. Dalibyście znać w komentarzach. Bo to jest dobry temat, nie? Czy to w ogóle ma szansę jeszcze odpalić? Ok, to sobie tutaj damy na bok. I teraz tak. Tutaj gdzieś to może jeszcze jest też skręcone. Na razie tą bateryjkę sobie odepniemy. O kurde. Powiem wam, że chyba wyrwałem całą wtyczkę z gniazda. No tylko, czy
To mnie w jakiś sposób tutaj boli. Czekaj. No ale jak to było? Bo tu wtyczka sama wyszła, nie? Aha. No, kajny problem. Dobra, tutaj mamy baterię CR2032, czyli tą bateryjkę sobie będziemy mogli wymienić. Ciekawe, czy przez samą taką baterię może być ilot? Jak myślicie? Może być? Nie może być? O. No i patrzcie. Kolejna rzecz. Tutaj również... A nie. Tutaj te nektokiny... Czekaj, jak to było? To było tutaj tak. Więc te nektokiny tutaj były... Chłodzone czy nie chłodzone? No tutaj były niechłodzone. Gdzie co jest? Tam były na termopadach, tutaj były nie na termopadach. What the fuck? Ok, czyli to mamy następną blachę do czyszczenia. No i teraz przyjrzyjmy się samej płycie głównej. Ona jest mega brudna, ale ja sobie tutaj nie dam w kaszę dmuchać. Wezmę odkurzacz i zaraz sobie to tutaj poodkurzamy. No i dobra, z rzeczy ciekawych, czego się tutaj już na ten moment dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że tutaj coś konkretnie strasznie się przysmażyło, bo jest aż takie czarne, więc zaraz sobie spróbujemy dojść do tego, co tu się przysmażyło. Z rzeczy konkretnych dowiedzieliśmy się też, że w tym miejscu tutaj, było jakieś zalanie. Gdzie to jest? To jest czymś zalane, dosłownie, bez kitu, ej. To jest tutaj, widzicie? Czekajcie, To jest ewidentnie czymś zalane. Tutaj mamy porty USB, które też swoją drogą po dupsku dostały, bo są aż corne. No i poza tym wygląda, że jest kurde w miarę, nie? Czekaj, tutaj mamy to w ten sposób. Aha, dobra, bo wypadałoby to trochę wyczyścić, ale to zaraz. No i co tu się przysmoliło? Szczerze? Miejsce, gdzie jest bateria. Ej, bez kitu. Miejsce, gdzie jest bateria, bo tutaj mamy baterię, nie? To nam przychodzi tak. No i w tym miejscu się przysmażyło. Jest autentycznie tutaj przyjarane w miejscu, gdzie jest bateria. Dziwne. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. No ale cóż, trzeba będzie do tego dojść. I się nad tym zastanowić. Więc cóż, obczajmy sobie, poczyjmy sobie i zobaczymy, czy jest nam w stanie to po wymianie takiej bateryjki i po ogólnym wyczyszczeniu w ogóle jeszcze wstać.
No dobra, słuchajcie, próbujemy tutaj użyć tego drutu molibdenowego, tak słynnego w całym internecie, do Deli Ducela. Jak widzicie, mam tutaj tą uszkodzoną płytę, dlatego że chcę sobie sprawdzić pierwsze na takiej, no, która już jest nie do uratowania, czy to w ogóle ma sens i czy to pójdzie. Natomiast później planuję sobie to działać na tej właściwej, no i tyle, no. Więc nie przedłużając na zbyt, ja się tutaj biorę za próbę, no a wy sobie oglądajcie. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Pominąłem ten cykl, ponieważ gdyż strasznie się wściekałem na drut molibdenowy, czy jak tam zwał, tak zwał. Kurde, nie wiem, albo ja nie mam cierpliwości, albo no, kurde, no, nie idzie. Może mają mechanicy internetowi jakiś inny drut molibdenowy. Niemniej, patrzcie, udało się. Co prawda, wjechałem sobie nożykiem do kości, ale mamy tutaj zdelidowanego sela i nawet, spójrzcie, nie udało mi się uszkodzić nigdzie laminatu. Więc cóż, to nadal nie zmienia faktu, że konsola ma okazjonalnego loda. Natomiast, kurde, zarówno RSX, jak i sel jest zdelidowany, więc chyba dobra moja. No dobra, ale żeby nie było, że taki kozak jestem, to za pierwszym razem mi się nie do końca udało, ponieważ mam tutaj tą uszkodzoną płytę, na której trenowałem, żeby tutaj na drugiej niczego nie skopać. No i co prawda, ok, ściąłem tego sela tak samo, nawet to poszło, ale tutaj nie wiem, czy to widać, ale tu na przykład wjechałem w laminat paskudnie, tutaj na ścieżkę też na początku porysowałem, więc tak, to wymaga wprawy. Trzeba troszkę potrenować, trzeba się tego nauczyć. To nie jest tak, że od razu można się za to wziąć i za pierwszym razem wyjdzie, znaczy może wam wyjdzie, może ja po prostu jestem taki lewy. Niemniej wydaje mi się, że na początek, żeby w ogóle się za coś takiego zabrać, fajnie jest mieć jakąś płytę taką, żeby sobie popróbować, potestować, no bo wiadomo, za pierwszym razem nie musi się udać. A tak w ogóle całkiem z ciekawości, zobaczcie. Tutaj mamy rewizję już 45-nanometrową, a poniżej mamy 90. I zobaczcie, jakie są różnice w wielkości poszczególnych rdzeni. Tutaj mamy na przykład sela, widzicie, nie? Jest duża różnica, praktycznie połowa tego rdzenia to jest ten nowy sel, a tutaj mamy RSX-a. I tak samo powierzchnia rdzenia jest w zasadzie połowę mniejsza. Więc tak, tutaj też jakby zaszły zmiany i w nowszych rewizjach konsoli to jest akurat Slimka 2500B, 2504B, przepraszam, to już jest troszkę inne. Tutaj mamy pacjenta CHC04, czyli tą kompatybilną wstecznie konsolkę. No a teraz mykam sobie na górę zobaczyć, czy to wszystko śmiga. No i co? No i słuchajcie, niemalże happy end. No, CHC w koniec końców wstała. Natomiast no, nie jest to tak, że jest ona w 100% sprawna. Mam tutaj problem natury takiej, że po pierwsze to ok, za drugim, za trzecim razem po naciśnięciu przycisku Power uruchamia się do dashboardu. Jak też pewnie zdążyliście zauważyć, bądź też nie udało mi się tutaj zainstalować CFW, więc mamy tutaj odblokowaną konsolkę, gdzie możemy sobie kontrolować temperaturki. Gdyby Was ciekawiło, jak dużo ma nalatane godzin, to tutaj macie zdjęcie.
Tyle mniej więcej ta konsola w swoim życiu przepracowała. No i poza tym no, jest tutaj problem. Jak widzieliście, został tutaj dokonany delete zarówno Cella, jak i RSX-a. Wszystko poszło jak najbardziej ok. Temperatury są jak najbardziej super. Jeżeli chodzi o prędkość wentylatora, no to żeby nie przekraczać tych 68 stopni, rozpędza się maksymalnie do tych 35%, więc naprawdę też jest całkiem ok. No ale niemniej jednak trawi ją tutaj taki problem, że w momencie, kiedy wrzucamy jakiekolwiek obciążenie, to ją odcina i wyłącza. Jeżeli poleży sobie dłużej i zdąży się delikatnie wychłodzić, to odcina ją trochę później. Jeżeli próbujemy raz za razem, to odcina ją coraz szybciej, aż dochodzi do momentu, gdzie w ogóle trudno ją ciężko w jakikolwiek sposób uruchomić. Jeżeli macie jakieś pomysły, co się mogło wydarzyć, to zostawcie mi jakiś znak w komentarzach. Myślę, że w jakiś sposób tutaj niech każdy się wypowie, kto miał z tym do czynienia, bo ja na przykład nie miałem i jakoś może dojdziemy do sedna problemu. Ja natomiast na ten moment myślę, że już nie będę tego próbował sam dalej naprawiać, ponieważ no, nie mam aż takich kompetencji, a nie chciałbym sobie tej konsoli zepsuć. Co za tym idzie, znalazłem sobie tutaj lokalnie serwis, który zajmuje się tymi tematami od niespełna 30 lat i myślę, że oni mi dalej w tym temacie pomogą, a ja dam Wam znać, co w związku z tym, czy im się udało i jak to dalej wygląda. No i generalnie, jeżeli współpraca pójdzie nam ok, no to będziecie wiedzieć, co to za serwis dobrze potrafi naprawić taką konsolę. No i będzie ode mnie kolejna polecajka miejsca, gdzie z różnymi rzeczami będziecie sobie mogli działać. Natomiast na ten moment jestem po pierwszym kontakcie i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że po wstępnej diagnozie usłyszę pozytywny wynik i jakoś ruszymy ten temat tak, żeby tę konsolę ogarnąć, a Wy to będziecie na bieżąco mogli sobie oglądać. I co? No i kurde, na koniec chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, czy to like, czy to łapka w górę, czy to komentarz, czy to subskrypcja. Naprawdę robi mi to mega wielką robotę. Już nie mówię o samych wpłatach środków finansowych, które robią mi naprawdę jeszcze większą robotę i okej, nie ma nikt z Was żadnego obowiązku dawać mi nawet złamanej złotówy. Natomiast jeżeli ktoś to zrobi, jest mi to mega pomocne w rozwijaniu dalszych projektów, ponieważ wszystko mnie to kosztuje. I tak, robiłbym to nawet gdyby nikt nie dał mi złamanej złotówy. Natomiast jeżeli mi ktoś da, to jest mi bardzo miło i mogę tego robić więcej i lepiej. Więc jeszcze raz za wszystko serdecznie Wam dziękuję. Liczę na to, że rozpiszecie się w komentarzach, czy zakup w ogóle fajny, opłacalny, czy może macie jakieś pomysły, co tutaj mogło pójść nie tak, czy to NEC Tokiny, czy RSX, czy na przykład zasilacz. Ja osobiście nie wiem. I tak jak mówię, no, na tym etapie jestem już skłonny oddać to komuś, kto się na tym naprawdę zna, ponieważ ktoś, kto się nie zna i próbuje to diagnozować na zasadzie może młotkiem, może dłutem, to zwykle pogarsza tylko sprawę, a ja bardzo bym tego tutaj nie chciał. Zresztą, jeżeli ktoś mi daje coś, co już było wcześniej bardzo mocno grzebane, to ja niechętnie w ogóle się za to zabieram, więc podejrzewam, że taki serwis, który się tym zajmuje na co dzień, jeżeli dostanie coś, co ja wcześniej zacznę traktować jakąś opalarą albo jakimś innym wynalazkiem, to tym bardziej się na mnie wypnie. Ja bym na przykład tak zrobił, więc oddamy to fachowcom, a Wy będziecie na bieżąco mogli śledzić temat, jak tylko ten temat będzie się dalej u mnie rozwijał. A na ten moment myślę, że to już by było na tyle, więc z mojej strony dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!